Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Kontrofensywa na Ukrainie ruszyła i uwaga na giełdy. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Kontrofensywa na Ukrainie ruszyła i uwaga na giełdy. Od kilku dni świat zalewają informacje o tym, że ruszyła kontrofensywa na Ukrainie, czyli pewnego rodzaju eskalacja na wojnie na Ukrainie ma miejsce i pytanie jest takie, jak zareagują na to rynki finansowe. Kiedy pod koniec lata poprzedniego roku poprzednia kontrofensywa ukraińska miała miejsce na północy tego kraju, to doszło do małej euforii na rynkach finansowych z powodu tego, że rynek widział szansę na to, żeby ta wojna szybko się zakończyła i że Ukraina tą walkę wygra. Natomiast teraz, kiedy na naszych oczach rozpoczyna się kolejna kontrofensywa, która od wielu miesięcy była zapowiadana, pytanie jest także takie, czy ona się powiedzie i jakie będzie miała konsekwencje na rynkach finansowych. Drodzy Państwo, jak przeglądam serwis informacyjny Bloomberga, to szczerze mówiąc jest dość mało informacji na ten temat. Dlatego też będziemy się posiłkować tym, co się dzieje teraz na rynkach finansowych. Bo moim zdaniem część aktywów warto powiązywać z zachowaniem kontrofensywy na Ukrainie i oczywiście tego, czy będzie eskalacja konfliktu zbrojnego, bo moim zdaniem konflikt zbrojny w takiej skali, jaka jest teraz, jest już przez rynki zdyskontowany. Natomiast tylko eskalacja do poziomu nuklearnego nie jest zdyskontowana przez rynki finansowe i dopiero w sytuacji, kiedy doszłoby do takiej eskalacji nuklearnej, mogłoby to doprowadzić do paniki, do strachu na rynkach finansowych. Na chwilę obecną im bardziej będzie Ukrainie dobrze szło, tym bardziej optymizm powinien być obserwowany na giełdach papierów wartościowych i na rynkach związanych z ryzykiem. Natomiast jeżeli się ta kontrofensywa załamie, może być sytuacja odwrotna, chociaż skala wpływu na giełdy papierów wartościowych będzie niewielka. Moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze jest teraz to, co się dzieje w światowej gospodarce, jakie są perspektywy oraz to, co może się wydarzyć w bankach centralnych. Natomiast moim zdaniem tylko eskalacja do poziomu nuklearnego mogłaby znacząco wpłynąć na zmienność na giełdach papierów wartościowych. Natomiast generalny kierunek i to, czy ta ofensywa będzie skuteczna, czy też nie powinien być czynnikiem, który będzie wspierał popyt na ryzyko, bądź też będzie tłumił popyt na ryzyko, ale to nie będzie główny czynnik, który by wpływał na giełdy papierów wartościowych. Dlatego też jeszcze raz podsumowując to wszystko, tylko gdyby doszło do eskalacji nuklearnej, strach mógłby się pojawić, natomiast gdyby się kontrofensywa nie pojawiła, to w takiej sytuacji giełdy papierów wartościowych mogłyby zareagować tylko delikatnym, lekkim, tylko lekką negatywną reakcją, ponieważ to, co się dzieje teraz na Ukrainie w takiej fazie jest już zdyskontowane, jest już w cenach. Mówimy o giełdach papierów wartościowych, czyli indeksach giełdowych. Natomiast to, co moim zdaniem reaguje i dwa aktywa, na które będę szczególnie patrzył, na które będę zwracać uwagę, to w pierwszej kolejności jest to cena gazu, która podczas piątkowej sesji bardzo dynamicznie ruszyła w górę. Wzrost powyżej 20% w ujęciu dziennym jest zauważalny i warto zwrócić uwagę, że moment rozpoczęcia kontrofensywy ukraińskiej przełożył się na wzrost cen gazu. Ta cena bardzo mocno zaczęła iść w górę i moim zdaniem rynek, na który będziemy zwracać uwagę, to jest to, co się będzie działo na cenie gazu. Gdyby się okazało, że trwająca kontrofensywa bądź też zawirowania na wojnie na Ukrainie przekładają się na dynamiczny wzrost cen gazu, moim zdaniem gdyby przekroczyła cena poziom 40 euro, to w takiej sytuacji rynek zacząłby się martwić z powodu tego, że w Europie inflacja jest szczególnie uwrażliwiona na zachowanie ceny gazu. Natomiast moim zdaniem do czasu utrzymania się poniżej 40% taka sytuacja będzie raczej ignorowana i te wydarzenia na rynku gazu nie będą mieć większego przełożenia
na inne rynki finansowe. Natomiast moim zdaniem ta bariera 40 euro jest w tym wypadku taka zauważalna, ponieważ oznaczałoby to, że z psychologicznego punktu widzenia w kilka dni od początku tego miesiąca cena wzrosła już prawie o 100%, a to może mieć oczywiście przełożenie później na sytuację, na inflacji, jeżeli szybko cena gazu nie zaczęłaby znowu spadać. Dlatego też te 40 euro moim zdaniem to jest punkt odniesienia. I drugi rynek, na który będę zwracać większą uwagę, to jest zachowanie ceny pszenicy, ale moim zdaniem ten ząbek, który teraz widać wzrostowy, jakoś w ogóle się nie wyróżnia względem tego, co obserwowaliśmy podczas wcześniejszych korekt. Dlatego też cena pszenicy tak jakby na światowych rynkach jakby nie reagowała jeszcze na te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach na Ukrainie, ale ten rynek także moim zdaniem warto monitorować. I moim zdaniem kontrofensywa na Ukrainie, która ruszyła, sygnalizuje, że warto uważać na giełdy, ale zwłaszcza giełdy surowcowe, w tym wypadku gaz ziemny, i na giełdy surowcowe, jeżeli chodzi o produkty rolne, czyli te związane z tymi produktami, które są w szczególności produkowane na Ukrainie, czyli mam tu na myśli pszenicę. No i patrzmy teraz, co się dzieje na innych rynkach, na różnych innych klasach aktywów. Zaczynam przede wszystkim od giełdy papierów wartościowych, która w ogóle się nie przejmuje tą kontrofensywą na Ukrainie, takie jest moje zdanie. Zdecydowanie ważniejsze są inne czynniki, a w tym wypadku widzimy, że tutaj giełda w Stanach Zjednoczonych reprezentowana przez indeks Standard & Poor's sięga już 20% odbicia od swoich minimów w październiku w poprzednim roku. Więc pytanie jest następujące, czy będziemy w tym tygodniu świadkami kontynuacji, a jako że ten tydzień będzie obfitował w super ważne dane makroekonomiczne i wydarzenia, czyli decyzje banków centralnych w strefie euro w Stanach Zjednoczonych, decyzje o tym, czy będą zwiększane, czy też zmniejszane aktywności banków centralnych, czy będziemy mieć także wygasanie czerwcowych instrumentów pochodnych, więc myślę, że rynek nie zawiedzie nas i będziemy świadkami podwyższonej aktywności, a poprzedni tydzień zaczął nam wskazywać, że te wcześniejsze wybicie nie było przypadkowe, że rynek ma naprawdę ochotę kontynuować hossę, tendencję wzrostową. Widać to po prostu na giełdach jak na dłoni. Jaki jest jeden z głównych ekonomicznych powodów, dlaczego giełdy papierów wartościowych rosną? Widać to na następnym wykresie, gdzie banki centralne zaczynają znowu wspierać płynność na giełdach i przede wszystkim widać tu aktywność chińskiego banku centralnego i myślę, że na tym wykresie, który zawraca, jest to związane z tym, co się dzieje teraz w banku centralnym, jakie są podejmowane decyzje w banku centralnym w Chinach. Natomiast ten wykres moim zdaniem sprzyja tezie o tym, że popyt na ryzyko będzie cały czas miał wsparcie ze strony płynności banków centralnych. Natomiast negatywny czynnik jest związany z informacjami płynącymi z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, które zaczynają ewidentnie sygnalizować, że zaczynamy okres recesyjny w amerykańskiej gospodarce i pytanie jest takie, czy to doprowadzi do dyskontowania tego przez giełdy papierów wartościowych. Czy czasem giełdy w poprzednim roku nie zdyskontowały właśnie takiej recesji? Natomiast będziemy się temu przyglądać, ponieważ coraz wyraźniej widać, jak rośnie środowisko recesyjne w amerykańskiej gospodarce, a widać to po zachowaniu rynku pracy. Na tym wykresie mamy tego dowód. Jak w poprzednim tygodniu pozycjonowali się duzi gracze na różnych klasach aktywów? Ważne jest to, że na fali wzrostowej indeksu Standard & Poor's widzimy, że duzi gracze w poprzednim tygodniu znowu dodawali krótkich pozycji. I to jest zastanawiające, ponieważ równolegle na indeksie DAX były też dodawane krótkie pozycje, a na indeksie Nasdaq były długie pozycje dodawane. Były także krótkie dodawane wyraźnie na rynku surowcowym, na rynku ropy naftowej, rynku miedzi. Natomiast były dodawane netto długie pozycje do euro, więc bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy, a rekordzistą dodawania nowych długich pozycji netto jest meksykańskie peso. Tak wynika z tego wykresu, który zamieszczam Państwu z tygodnia na tydzień. Jak reagują giełdy w Azji? Generalnie mamy stabilizację. Moim zdaniem ta sesja
na razie w momencie tworzenia tego wpisu nie przynosi nam żadnych nowych rewelacji. Giełda w Japonii jest blisko swoich wieloletnich maksimów. Mamy z ciekawostek informację o jenie, który względem amerykańskiego dolara daje nam najgorsze punkty swapowe od lat 80., co moim zdaniem także jest jednym z powodów tego, że ten jen tak się osłabia, ale także daje paliwo giełdzie do wzrostów. Warto być tego świadomym. Giełda w Hongkongu także jest w miarę stabilna, chociaż lekkie spadki mają dzisiaj miejsce i moim zdaniem to będzie sygnalizowało także, że giełdy w Europie rozpoczną od poziomów bardzo zbliżonych do piątkowego zamknięcia, natomiast myślę, że jest szansa na to, żeby kontynuować te tendencje wzrostowe. Zobaczymy, jak zachowają się banki centralne, które w tym tygodniu są najważniejsze. Natomiast przypatrując się indeksowi DAX, to jednoznacznie widać, że na przestrzeni grubo już ponad jednego miesiąca, praktycznie od połowy kwietnia, mamy konsolidację, mamy bardzo małą zmienność. Niewiele się tutaj dzieje, po prostu rynek czeka na kolejny impuls. Ten wykres, który teraz widać w tle, jest bardzo dobrym tego dowodem. Inna klasa aktywów, czyli amerykańskie obligacje, cały czas idą w górę. Moim zdaniem jest to związane z tym, że amerykański skarb cały czas tankuje, odtwarza te swoje zasoby dostępnej gotówki i do czasu, kiedy te uzupełnienia będą miały miejsce, będzie się tak działo, ponieważ rynek chce osiągnąć jak najwyższe rentowności za nowo zaciągane zobowiązania. Plus ta decyzja banku centralnego, czyli środowy Fed, ma tutaj gigantyczne znaczenie i będzie miał przełożenie na zachowanie amerykańskich papierów. Im bliżej końca czerwca myślę, że rentowności zaczną spadać. Moim zdaniem kluczowe będzie to, co się wydarzy po tych danych, które wkrótce poznamy, o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i po decyzji Fedu. Euro-dolar w momencie tworzenia tego wpisu nie chce przebić poziomu 1,08, a ten poziom jest moim zdaniem kluczowy, żeby odtrąbić koniec korekty spadkowej na euro-dolarze. Dlatego też poziom 1,08 jest dla mnie kluczowy, newralgiczny i będę się pozycjonować się mentalnie względem tego poziomu, obserwując zachowanie euro-dolara i myśląc o perspektywach dla głównej pary świata. Natomiast na Forexie warto moim zdaniem zwrócić uwagę na funta brytyjskiego, który kontynuuje falę umocnienia po tym, jak przebiliśmy, i to wyraźnie, oś symetrii 7-letniego horyzontu cenowego. To może działać i sygnalizować presję na dalsze umocnienie funta brytyjskiego w nadziei na to, że będą jeszcze 4 podwyżki o klasyczne 25 punktów bazowych w Stanach Zjednoczonych tych stóp procentowych. Jeżeli rentowności i amerykański dolar, to zawsze patrzmy na zachowanie ceny złota i w tym wypadku brak przebicia wsparcia w rejonie $1930 daje potencjał i nadzieję na to, że poziom $2000 znowu będzie testowany, ale żeby tak było, potrzeba osłabienia amerykańskiego dolara i spadku w rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli to zobaczymy równolegle bardzo dynamiczny wzrost ceny złota i prawdopodobnie także srebra. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, być może dopiero w końcówce tego tygodnia. Dla indeksów giełdowych ważne jest zachowanie ceny miedzi, więc jeżeli się będziemy utrzymywać cały czas nad poziomem $8100, to scenariusze prowzrostowe będą faworyzowane na giełdach papierów wartościowych. Natomiast to, co nie sprzyja popytowi na indeksy giełdowe na ryzyko, to zachowanie ceny ropy naftowej, która spada poniżej $70 i w tym wypadku jest to zachęta do kontynuacji ruchu w dół. Natomiast pamiętamy z doświadczenia ostatnich wielu miesięcy, że każdy spadek poniżej $70 był momentalnie wykorzystywany przez jakiegoś mocnego kupującego do wydźwignięcia ceny nad poziom $70, więc w każdej chwili i znowu taki popyt może się pojawić na rynku ropy naftowej. Bitcoin, który moim zdaniem także próbuje wybić się z miesięcznej konsolidacji. Przechodzimy przez średnią 200-sesyjną, natomiast cały czas broni się jednak ten poziom $25,000, czyli linia szyi tej wielomiesięcznej odwróconej formacji RGR, więc do czasu utrzymania
tysięcy dolarów. Ten poziom sprawia, że jednak te scenariusze prowzrostowe mają większe prawdopodobieństwo realizacji. Mówiłem w poprzednim tygodniu, że utrzymywanie nad tą linią plus nad średnią kroczącą 200-sesyjną daje mi 55% prawdopodobieństwa na kontynuację tendencji wzrostowej. Na chwilę obecną po naruszeniu tej średniej kroczącej, ale do czasu utrzymania się nad linią, to daje 51-52% prawdopodobieństwa, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce w średnim i w długim terminie. Naprawdę zmienność na Bitcoinie jest teraz niewielka, a takie impulsy, które się pojawiają, sygnalizują cały czas, że że na rynku jest jakaś podaż, która zbija od czasu do czasu cenę mocniej w dół i stąd też brak reakcji Bitcoina na zachowanie indeksów giełdowych, ponieważ gdyby się posiłkować starą korelacją między indeksami giełdowymi a Bitcoinem, to można by zakładać, że Bitcoin powinien być teraz nad poziomem 30 tysięcy dolarów, a tak się nie dzieje, ponieważ lokalne czynniki, między innymi kłopoty giełdy Binance sprawiają, że Bitcoin i inne kryptowaluty są teraz wyraźnie tłumione. I na koniec polskie aktywa, które moim zdaniem zachowują się wręcz fenomenalnie i rewelacyjnie. W poprzednim tygodniu euro-złoty nie tylko wybił się ostatecznie z kanału spadkowego, który widać na wykresie, ale także pokonał wsparcie 4,48, czyli otwierana jest perspektywa do naprawdę kolejnej fali dynamicznego umocnienia złotego i nic tutaj nie przeszkadza złotemu, żeby się umacniał. Nawet spadki euro-dolara, czyli umocnienie amerykańskiego dolara, nie jest czynnikiem, który wpływa na to, co się dzieje. Będziemy wkrótce dyskontować kolejne dane dotyczące bilansów Polski, bilansów płatniczych. Jeżeli się okaże, że bilans cały czas pokazuje nam na nadwyżkę, to przed nami następne fale umocnienia krajowej waluty i wpływu inwestorów zagranicznych do naszego kraju, a te kapitały są lokalizowane przede wszystkim w polskich obligacjach i także na giełdzie papierów wartościowych, która potwierdziła wyjście nad poziom 2000 punktów. Indeks WIG20 otwiera sobie perspektywę do wzrostu o jeszcze prawie 20%, więc naprawdę jest bardzo duża przestrzeń do dalszych wzrostów. Ten wskaźnik risk-reward jest bardzo atrakcyjny, więc moim zdaniem giełda ma potencjał ku temu, żeby dynamicznie ruszyć w górę, kontynuować tendencję wzrostową. Czy tak będzie? Zobaczymy. Przed nami moim zdaniem optymistyczna sesja i ten popyt na rynku krajowej waluty sprzyja także giełdzie papierów wartościowych. Czy tak się stanie? Zobaczymy, a Ty na dole tam w dziale komentarzy podziel się swoją opinią, czy faktycznie też tak uważasz, że giełda papierów wartościowych ma większe szanse na wzrosty, czy też na spadki. Jestem ciekawy Twojej opinii. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.